Joanna jest tutaj. Joanna prezentuje... minus 50 stopni Celsjusza, muszę przyznać. Dosyć zimno, dosyć zimno. Hej, z tej strony witam was Data977 w Mario Forever A Gorgeous Journey, co można tłumaczyć jako Mario Forever, niezwykła podróż. Gra stworzona przez Joannę, gramy tutaj wersję 1.0 na silniku D-Mario Variable, oryginalna gra oczywiście w Buziol Games. Poczuj śnieg, uśmieszek. No, podoba mi się to, że jak wejdziemy w ekran opcji, to ekran się zmienia. I nie mamy tutaj takiego typowego pomarańczowego screena jak w Mario Forever, tylko zupełnie inny ekran. Muszę przyznać duży plus. Tutaj też jest coś innego. To muszę pochwalić. Ogólnie też mi się podobała ta wstawka, że jest coraz zimniej i się pokazuje śnieg, aczkolwiek wydaje mi się, że skorzystałoby to z inną muzyką, bo cały czas grała taka domyślna muzyka z Mario Forever i tak trochę nie pasowała do tego, jak ta temperatura spada. Może dałoby się jakąś muzykę inną wsadzić. Kredyty nie działają. Jeszcze. Pewnie będą w jakiejś przyszłej wersji, więc chyba po prostu włączamy grę, co? Hub wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy wybór światów i możemy wybrać nie tylko świat, ale także etap, w który chcemy zagrać. Bardzo miłe. A dlaczego możemy wybrać zarówno świat 0 i jaki pierwszy, to zaraz się dowiemy. Tutaj generalnie oczywiście wymieniamy życia na power-upy. Podoba mi się, że są tutaj na górze. Czasami się zdarza, że chcemy po prostu przebiec gdzieś na prawo, żeby zobaczyć, co jest dalej w hubie i musimy omijać power-upy. No tutaj sobie po prostu przebiegałem dołem. Nie ma problemu. Będzie wkrótce, czyli jeszcze nie teraz. No tak, w końcu to jest wersja 1.0 dopiero. Czy jest coś na lewo może? Chyba niestety nie. I dlaczego mamy świat 0 i świat pierwszy? Ponieważ świat 0 stanowi tutaj samouczek. Jak widać, mamy pałac. Możemy grać. Witamy w Mario Forever A Gorgeous Journey. Samouczek pokaże ci fundamenty gry. Zgaduję, że będę czytał tylko takie rzeczy, które są indywidualne dla tej gry, bo myślę, że większość graczy kojarzy, jak się gra w Mario Forever i mechaniki. Tutaj generalnie mamy nieskończoność czasu, ale z tego co wiem, jak stracimy życie, to normalnie jest odejmowane w samouczku. I Joanna myśli na tym, czy nie zrobić tak, że jak zginiemy w samouczku, to nie tracimy życia, że też jak mamy nieskończoność czasu, mamy nieskończoność żyć. Myślę, że to byłoby w porządku, bo wiadomo, jest to samouczek, raczej tutaj nie zginiemy, ale jakoś tak nie pasuje mi strata żyć w samouczku. Wygląda to po prostu dziwnie. Więc czemu nie? Myślę, że będzie jak najbardziej w porządku. Tutaj mamy nieskończoność czasu, więc zakładam, że nie dostajemy punktów za czas, bo inaczej gra by w nieskończoność przeliczała te punkty. Tutaj wiadomo, co 100 monet dostajemy one-upa, klasyk. W question blokach mamy do zdobycia monety, punkty, a czasami power up, tak jak tutaj Super Mushroom. I możemy zniszczyć big bloki. I oczywiście zdobyć monety. Pamiętamy, że jak już raz wybijemy monetę z takiego bloku, to mamy określoną ilość czasu, zanim przestaniemy dostawać monety z takiego bloku, więc im więcej nabijemy, tym lepiej. No, jesteśmy Fire Mario. Tutaj oczywiście grzybek, Fire Flower, Beetroot pozwala nam niszczyć niektóre bloki, brick bloki głównie, no i Louie pozwala nam skakać wyżej. O, tutaj jest coś, czego nie znałem. Starman, One-Up Mushroom i Poison Mushroom są dość znane, ale mamy jeszcze jakiś żółty grzybek. Podwaja zdobyte monety przez określoną ilość czasu. O, coś nowego. No i oczywiście możesz wymieniać życia na power-upy. Że będę właśnie czytał tylko takie, myślę, nowości głównie. Tak na przykład ten grzyb. No bo czasami coś się jeszcze omówi. No cóż, jak się skończy czas, giniemy, ale tu nam to nie grozi. Na razie jedynie przepaść może nas pozbawić życia. Tutaj oczywiście nie zacząć głową sufit, ale z tego co widzę nie ma sticky ceiling, bo na spokojnie wybijam wszystko i nie jestem zatrzymany przez sufit, więc w porządku. Generalnie sticky ceiling już się raczej nie trafia w grach z Mario Forever.
Już raczej nie spotykam tego. Ostatnio co widziałem to w starszej wersji Magic Land i to też zostało naprawione. Mowa tutaj o takim błędzie, gdzie Mario zahacza głową o sufit i zostaje wbite prosto w dół. Co jest bardzo irytujące. A tutaj mamy Lost Levels, czyli wybijamy sobie bloki, żeby przejść. I tutaj trampolina. No generalnie w Mario Forever bym powiedział, klikamy klawisz skoku w momencie, gdy mniej więcej znajdziemy się na trampolinie i powinno zadziałać. Taki na przykład w oryginalnym Super Mario Bros. 1 mam wrażenie, że czekasz aż ta trampolina się wbije głęboko i dopiero wtedy klikasz klawisz skoku. Tu z kolei mam wrażenie, że klikasz praktycznie od razu klawisz skoku, jak tylko dotykasz trampoliny i powinno zadziałać. Chyba jeszcze jeden etap został. Chyba było 5 tych poziomów, tak? No tutaj będą jacyś oponenci. Po spajnik nie możemy skakać, wiadomo. Możemy pokonać 7 wrogów, żeby zdobyć dodatkowe życie. Oczywiście naraz musimy taką skorupą. Możemy też to zrobić Starmanem. Aczkolwiek nie wiem, czy mamy go tutaj do dyspozycji. O, checkpoint jest tu koloru niebieskiego. Na ogół w Mario Forever jest takiego brązowawego koloru. Tutaj jest, że na końcu będzie oczywiście zamek i będziesz musiał pokonać Bowsera, by ukończyć świat. Możesz po nim oczywiście skakać albo pokonać go używając power-upów. Myślę, że będzie tu jeszcze Bowser, żeby z nim tak zawalczyć i zobaczyć, jak to wygląda, ale mamy tylko opisane. Zgaduję, że byłoby za prosto. Gracz musi sam zobaczyć, jak wygląda ta walka z Bowserem, co? Gratulacje, ukończyłeś samouczek. Przejdźmy do świata pierwszego. O, no i już od razu nas przenosi do świata pierwszego, nie musimy wybierać Fabie. Oczywiście możemy sobie zagrać ten samouczek, szczególnie jeżeli jest to pierwsze Mario Forever, w które gramy. Natomiast nie jesteśmy do tego zmuszeni, jeżeli chcemy, wybieramy od razu Fabię świat pierwszy i gramy w świat pierwszy. Bardzo mi się to podoba, że nie jest na siłę, że musisz przejść samouczek. No, tutaj już jest checkpoint brązowy. Trochę monet do zdobycia. Nie chce mi się zdobywać tych wszystkich monet, szczególnie, że to świat pierwszy, więc raczej nie oczekuję, że będzie jakaś niezwykła trudność. Wiem, że ledwo przeszliśmy ten samouczek, ale no, może jakoś sobie damy radę. Jak nie, to kilka game overów i przejdziemy, może. No to był taki dość klasyczny pierwszy etap. Pora na drugi. Na ogół drugi etap to są podziemia, ale widzę, że tej gry to nie dotyczy. Dalej mamy Grassland. Nie mówię, że koniecznie muszą być podziemia jako drugi etap. Oczywiście też nie mówię, że pierwszy świat musi być czymś unikalnym. Na przykład zimowym etapem albo lawowym. Może być też Grassland. No i właśnie zdobyliśmy ten specjalny power-up, który sprawia, że dostajemy podwójną liczbę monet. Jak widać, działa. Także bardzo przyjemne. Nie wiem, czy było to w jakimś oficjalnym Mario, czy Joanna sama wymyśliła, ale miło zawsze coś nowego zobaczyć Mario Forever. Świat 1 czy o, jednak schodzimy w końcu do tych podziemi. No i z tego co zauważyłem, to ten grzyb daje nam też dość dużo czasu na nazbieranie monet. Nie byłem jakiś super szybki, a spokojnie skończyłem etap i jeszcze trochę ten grzybek trwał. I tutaj rośnie poziom trudności. W samouczku mieliśmy czerwone platformy, które w ogóle się nie ruszały. Teraz czerwona platforma spadła. Nie wiem, jak ja przeżyłem tę pułapkę. Tutaj jest niebieski checkpoint. Być może checkpoint jest mniej więcej tego samego koloru, co kolorystyka etapu. Jak mamy taki zwykły Grassland, to będzie taki klasyczny checkpoint. Nasza mamy taką niebieską jaskinię, to będzie niebieski checkpoint. Zobaczymy jeszcze. Jak będą jakieś bardziej unikalne etapy. Na razie jedna rzecz mnie zastanawia. Nie doświadczyłem jeszcze żadnych tajnych przejść. Albo jeszcze nie było, albo są one tak sprytnie ukryte, że po prostu będziemy musieli je naprawdę dobrze szukać. No, plus jest taki, że jak można było zauważyć w Fabie, możemy wrócić do każdego poziomu. Po prostu sobie wybieramy etap, jaki chcemy zagrać. To jest chociaż tyle. Zakładam, że świat będzie miał więcej niż... O, coś tu jest, one up.
Myślę, że tu Poison Mushroom dla balansu, ale nie. Zakładam, że świat będzie miał więcej niż 4 etapy. Raczej wątpię, żeby się to kończyło na tym poziomie. Zobaczymy, ile będzie w takim razie poziomów. Dobra, nie chcę mi się wybijać nigdy tych wszystkich monet, chyba że to jest jakiś naprawdę trudny etap. I potrzebuję jak najwięcej one-upów, ale raczej będzie dobrze. Oj, tutaj tak coś nie podskoczyłem. W złym momencie nacisnąłem klawisz skoku, nie wiem. Tak czy inaczej, na szczęście pode mną było tylko kilka gumb. Gdyby była przepaść, to już byłaby inna sprawa, zdecydowanie. O, tutaj też nie ma tajnego przejścia. Dajcie mi tajne przejście, tak po prostu pro forma chcę takie zwykłe tajne przejście. Mogę? Mogę dostać? Zobaczymy. I zgaduję, że jeszcze nie ma zamku, bo byłby w tle. Tutaj jakbyśmy ukończyli etap. A właśnie, nie ma ogólnie mapy świata. W sumie tak nie pomyślałem o tym, ale no mamy tylko ekran pokazujący to za etap mniej więcej. Coś jak w sumie w Super Mario Bros. Wersji All Stars. Tam pamiętam też było takie okienko, co pokazywało taki urywek etapu. Także nie ma mapy świata. Co prawda mapa świata w Mario Forever i tak jest tylko kosmetyczna. Ponieważ nie mogliśmy po niej tak chodzić samodzielnie jak w Super Mario Bros. Czy w Super Mario World. Ale miło było zobaczyć, jak wygląda cały taki świat na mapie świata. No ale przynajmniej mamy pokazany etap właśnie. No i dużo żyć zdobyliśmy. Miło. Myślę, że ta monetka coś pokazuje specyficznego, ale nie. No tak. No niestety jedna z tych gier, gdzie Mario czasami skacze wyżej, czasami niżej, aczkolwiek dopóki nie będzie level design taki, że czasami musisz skoczyć wysoko, a nagle Mario skacze nisko, to nic się takiego złego nie dzieje. Co innego, jeżeli level design będzie już inny. Nic tu nie ma, dobra. Muszę przyznać, podoba mi się wygląd tego etapu. Tak niby dość klasyczne części mamy tutaj, ale w sumie chyba nie kojarzę, żebym widział tak właśnie ustawione te mostki i drzewka i płoty. Wygląda to dosyć unikalnie, mimo że prosto. O, robi się noc. Już 6. poziom. Sporo etapów jak na pierwszy świat. Oczywiście był jeszcze świat 0 i miał on już 5 etapów. Więcej niż klasyczne mają, gdzie mamy tylko 4. Ale kto wie, ile tutaj będzie. O, mamy podwójne monety. Nic tylko korzystać. Czekaj. I dostajemy też podwójne monety, jak wybijamy z bloku. Z tego co widzę. Nie musi to być taka moneta w powietrzu. No i się skończył nasz przyjemny power-up. Nie ma co płakać. Na pewno jeszcze go gdzieś zdobędziemy. Myślałem, że tu będzie jakiś... Właściwie chciałem odbić się od gumby, żeby tam doskoczyć, ale to jednak chodziło o coś innego. Tu też nie ma przejścia, no. Jestem zdziwiony, naprawdę. To zakładam, że jak już znajdziesz jakieś tajne przejście, to tam będzie 20 one-upów. I od razu pewnie koniec gry. Od razu pokonuje wszystkich Bowserów i przechodzi do kredytów. Etap 7. Ile tutaj będzie poziomów? W sumie jest plik z muzyką w folderze gry, więc można sprawdzić, zakładam, ile jest etapów. Że jest muzyka podana dla każdego etapu. Bardzo mi się też podoba właśnie, jak twórcy dają, jaka jest muzyka. Czasami niestety zapominają o tym i trzeba chodzić i pytać. Przepraszam, co to za muzyka? Z jakiej jest to gry?
Więc bardzo się cieszę, jeżeli twórcy dają właśnie w folderze notatnik i pokazują, co to jest za muzyka i z jakiej gry pochodzi. No, zejdźmy tu po prostu. No tak, teraz checkpoint jest znowu taki niebieski. Ciekawi mnie, czy w zamku będzie taki czerwony checkpoint, mroczny. Zobaczymy, jak już dojdziemy do zamku. Chyba jeszcze długa droga przed nami. Tu chyba mogę śmiało zeskoczyć. Tak, dobra. Koniec etapu, no tak. Jak widzimy taką długą, prostą drogę, to już pewnie można założyć, że to koniec. I dalej to chyba nie jest zamek, skoro nic nie ma w tle. Etap 8, znowu podziemia. Oczywiście mamy animację, jak Mario schodzi tam. No. Trochę mnie dziwi czasami, jak Mario wchodzi niby do rury i myśli, że Mario zleci właśnie gdzieś z góry. On nagle tak po prostu pokazuje się tutaj na dole. Śmiesznie to wygląda. Tak dla realizmu powinna być jakaś rura tutaj na dole, żeby było, że Mario z niej wyszedł. Bo tak na ogół mamy, że Mario spada z góry po prostu. To wiemy, że on po prostu wypadł gdzieś tam z rury, a jak tak po prostu stoi sobie, wygląda trochę to dziwnie. Dlatego niestety muszę obniżyć ocenę gry do 0 na 10. Żartuję. O, one-up. Miło. Na pewno się nam przydadzą one-upy. Znaczy zakładam, że jak już wyjdę z gry i wrócę, to znowu będę miał 4 domyślne życia. To tylko kojarzę w Deka Samsara Worlds taki system, że jak nabiłeś sobie 8 żyć albo więcej, to jak wyszedłeś z gry i do niej wróciłeś, to miałeś zawsze przynajmniej 8 żyć. Bardzo w ogóle przyjemny system. Fajnie byłoby go jeszcze kiedyś zobaczyć w którymś Mario Forever. Tutaj jest tyle rur. Nie wiem, czy do którejś wchodzimy, czy o co chodzi. Zakładam, że jak wybierzesz złą rurę, to zostajesz cofnięty. Nie? Okej. No tak, tutaj na przykład sticky ceiling byłoby utrapieniem. Na szczęście nie ma żadnego problemu tutaj. No jest checkpoint. Oczywiście tych piranha plantów nie pokonamy, jak tak sobie siedzą. Zawsze mnie to zastanawiało, że taki piranha plant po prostu na ziemi z jakiegoś powodu jest odporny na wszystko. No jak jest w rurze, to magicznie już go zabijamy, no ale cóż. Mechanika gry to mechanika gry, co? Dobra, tu może przejdźmy po prostu szybciej. Mam wrażenie, że łatwiej się tu wcisnąć w szparę niż w innych Mario Forever, ale może po prostu mi się te skoki udają. Tutaj mamy takie miejsce do zabicia się. Możemy sobie skoczyć do tych piranha plantów i razem z nimi spędzić te nasze kilka sekund życia, a później giniemy. No dobra, chciałem, żeby wyszedł. Zobaczyć, czy coś tu jest. Tyle rur, dalej nie ma tajnego przejścia, albo ja pominąłem którąś rurę, jest ich trochę. Okej. Nie wiem, czy w tym momencie jakbym skoczył tam na dół, to bym zginął? Nie wiem. No tutaj myślę, że czekałaby mnie śmierć rzeczywiście. Niespodzianka, to jeszcze nie pora na zamek, chyba że po prostu nie będzie tutaj w tle widoczny i nagle się pokaże etap zamkowy. Nie. No jest trochę tych etapów. Szczerze mówiąc, raczej jestem fanem, gdy na początku mamy mało poziomów i dopiero jakieś najtrudniejsze końcowe światy mają dużo etapów. Natomiast tak to wolę, jak pierwsze światy raczej mają po parę poziomów. Tu z kolei widzę, że zaczynamy z grubej rury. Oczywiście liczę na to, że jest Poison Mushroom, żeby narzekać. Skąd ja miałem wiedzieć, że to jest Poison Mushroom, ale na szczęście widzę, że nie ma, tak? Tutaj dość często używana muzyka w Mario Forever. Z Megamena, jeśli się nie mylę.
Jakoś pewnie można zejść tam na dół, co? Można. Czy można tu wyskoczyć? No w sumie mnie zastanawiają teraz takie pirana planty, no bo wiecie, na ogół je widzimy na ziemi, więc można by powiedzieć, że korzenie łodygi są w ziemi pod nimi, ale tu z kolei one są na mostku, więc skąd one rosną? Czemu ich nie mogę pokonać? O co tu chodzi? Czemu nie mogę wyrwać chwasta? No cóż. W końcu Mario zawsze było bardzo realistyczną serią, więc oczekuję zawsze realizmu, prawda? Tutaj bym chciał sprawdzić, czy mogę przejść, no ale pewnie nie mogę i tak. I oberwę i umrę, więc nie. Dobra. Oczywiście mogę tak sobie stać i dać się porwać. Miło. O! Przyszła pora na zamek. Nareszcie. Zobaczmy, jak ten zamek będzie wyglądać. Dużo tutaj miejsca, muszę przyznać. O! Podwójne monety, jej. Dziwnie trochę wyglądają już takie mostki w zamku. Nie licząc tego, to wygląda jak typowy zamek z SMB1. No w sumie pierwszy świat, więc co się dziwić, aczkolwiek na przykład w oryginale Mario Forever pierwszy właśnie zamek wygląda tak inaczej. Nie wiem czemu, ma taki zupełnie inny klimat niż wszystkie inne zamki. Dopiero później jest taki bardziej zamek w stylu Super Mario Bros. 1. Nie wiem dlaczego. W sumie mnie to zastanawiało. Aha, czyli checkpoint w zamku jest taki szary. No ma sens. Mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze wiele innych kolorów. To już czas na Bowsera? Zakładam, że tak. Możemy tutaj oczywiście podskoczyć, żeby autoscroll nas zgniótł. Bardzo przyjemne. Ojej! Ten Bowser ma tylko 3 punkty zdrowia, jest masakrycznie wolny. Nawet w oryginalnym Mario Forever w pierwszym świecie Bowser miał więcej chyba punktów zdrowia i był chyba szybszy. No. O i mamy muzykę końca etapu Sonic 06. Nie żebym narzekał, uwielbiam muzykę Sonika. Teraz mnie tak zastanawia, czy będzie świat ukończony i pokazana mapa świata jak zawsze w Mario Forever, czy jakoś inaczej będzie pokazane. Animacja zniszczenia zamku dość klasyczna, muszę przyznać. Tutaj żadnych konkretnych zmian. A, w ten sposób. Okej. Już zamku nie widać, ponieważ został zniszczony. Świat drugi. Kraina wodny. No, pamiętam, że Waterland był jako trzeci świat Super Mario Bros. 3. No ale to oczywiście będzie w kolejnym odcinku. Tak, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, myślę, że jak najbardziej pozytywne. Podoba mi się właśnie uwzględnienie samouczka, który też nie jest obowiązkowy. Ogólnie też graficznie wygląda dobrze. Level design jest w porządku. Jedyne co to mam wrażenie, że 10 etapów na pierwszy świat, nie liczymy samouczka, to trochę dużo. Szczególnie, że niektóre etapy są dość podobne. Więc ja bym na przykład widział mniej etapów, ale na zasadzie, że niektóre te etapy połączyć w jeden, dłuższy, ale za to właśnie taki, no, podobny, a nie rozdzielać to na wiele takich poziomów. No ale oczywiście nie moja gra, tylko nie jestem po prostu fanem tylu etapów, no ale jeżeli zawsze będzie 10 etapów, to już później w późniejszych światach to nie będzie tak tego czuć po prostu dziwne, jak w pierwszym świecie od razu mamy 10 poziomów. Mimo wszystko jak najbardziej przyjemnie się grało i zobaczymy co dalej. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Zadoson, Domagała, Dave22, Nury, Wi-Fi, PS, Victor, Play Games, Mario the Hedgehog, PKKPS, Nelson Nix,
Filip Szyczak, bez nazwy Żółbotnik, Pomidorkos, Gang.pl, Piotr Duch, Junior Game YouTube, Nichola, XGame, Kandaszycz, Nazista, Kupszyl, Makiege, 12, Kosk 11, Batek ADM, Xblaki, Bacze Fire, Player 14, Ja26, Szymecze PL, Mikołaj Games, Damno, Demus, Jalapeno, Tomek 830-839, Bandax N06, Filip Busta, Muć, Mayo Forever, Toksyczny Baka, Kaptura na Zyś, Mastercard, Kaloryfer, Mayo Hesia Fox, Zosia Zetmich 11, Darż XD, Walker 678, Filip Polska, i Wsiek, Bandax Minecraft, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!